Nieruchomości to nadal chyba najbardziej popularny, szczególnie w Polsce, instrument inwestowania bądź lokowania kapitału, jaki mamy, a mamy go nadal dość sporo. Więc w tym odcinku opowiem pokrótce, w co i w jaki sposób według mnie warto inwestować, jeśli chodzi o nieruchomości w 2022 roku. Zapraszam! Pierwsze inwestycje. Inwestycje tak bardziej może zwane potocznie, natomiast one dla pewnych osób są ogromnymi inwestycjami, czyli zakup taki na potrzeby własne, na potrzeby rodziny, mieszkania bądź domu. Są to najczęściej bardzo duże wydatki na skalę rodziny, takie wydatki, których często nie ponosimy. Czasami są to wydatki 20 bądź 30-letnie, dlatego rzeczywiście sporo osób o tym mówi, że to są inwestycje. No i właśnie, jeśli chcemy dla siebie kupić swoje pierwsze mieszkanie, bądź chcemy przestać wynajmować i płacić komuś za to mieszkanie, czy to jest dobry czas, czy to będzie dobry rok? No oczywiście, że to będzie dobry rok, ponieważ jeśli chcemy gdzieś mieszkać, to ta potrzeba powinna być dla nas najistotniejsza i nie powinniśmy się przejmować i analizować, czy ceny za rok spadną, czy nie spadną, ponieważ zakup mieszkania w takim przypadku ma całkiem inny cel niż wzrost czy spadek wartości. Po drugie w tej sytuacja ta jest na tyle specyficzna, że zazwyczaj jeśli kupujemy na własne cele, to w Polsce średnio się przynajmniej 10 lat utrzymuje, że dana rodzina mieszka w jednym miejscu. Teraz się te czasy troszeczkę skracają, ale nadal to jest dość duży okres, więc nawet gdyby miały nastąpić jakieś spadki, czy w tym roku, czy za rok, czy za 4 lata, to najprawdopodobniej ta cała koniunktura, ta cała fala zdąży znowu wzrosnąć, jeśli będzie powtarzalna, tak jak w historii tej ekonomii do tej pory to wyglądało, zanim będziemy rozważali sprzedaż tego mieszkania, więc nie patrzyłbym na to, czy kupić w tym roku mieszkanie, bo one może spadną, jeśli chcemy je kupić dla siebie. Jeśli chcemy je kupić dla siebie, na pewno bym je kupował. Tym bardziej, jeśli bym w tym momencie mieszkał w mieszkaniu wynajmowanym i miałbym naprawdę możliwości nabycia mieszkania dla siebie. Tu tak czy siak albo płacimy komuś tę ratę, która też będzie wzrastała, albo będziemy ją płacili sobie, więc ten pierwszy rodzaj takiej inwestycji, najbardziej taki codzienny, popularny wśród wielu nas i naszych rodaków, bym raczej w ten sposób rozważył. Tylko uwaga, tutaj są dwa takie znaki zapytania. Pierwszy znak zapytania jest taki, że banki ponownie dają na wielkim fullu te kredyty. Więc zastanówcie się, co może się wydarzyć, jeśli rzeczywiście koniunktura trochę spadnie i ty, bądź żona czy małżonek, stracicie pracę albo chociaż troszkę wam ktoś obetnie tę pensję. Czy to wtedy nie będzie już podkorek całkowicie, że będziecie musieli całkowicie wyrzekać się takich potrzeb, do których przywykliście, szczególnie w ostatnich latach. Czasami lepiej kupić 2 dzielnice dalej od centrum mieszkanie dla siebie, niż kupować je w śródmieściu o tym samym metrażu, bo można zaoszczędzić i przede wszystkim mieć ten bufor bezpieczeństwa i ten komfort. Drugie niebezpieczeństwo to może być takie, że pójdą w górę stopy procentowe. To dotyczy osób, które nabędą mieszkanie na kredyt. Te stopy, one mogą naprawdę jeszcze mocno pójść. To, co one teraz poszły, co prasa tu jesienią o tym pisała, to naprawdę może się okazać, że to jest tylko taki wierzchołek góry lodowej, jeśli tak to można nazwać. One mogą naprawdę bardzo drastycznie pójść w górę, bo to jest jeden z instrumentów, którymi się walczy z inflacją. A jak wiemy, coraz głośniej jest o tej inflacji i o różnych sytuacjach, do których ta inflacja doprowadziła. Więc tutaj bym był bardzo ostrożny przy tych dwóch rzeczach, żeby nie brać całkowicie na fulla, jeśli nie jesteście pewni swojej takiej bliższej przyszłości, bo to może rzeczywiście później się okazać kłopotliwe. Ponad 10 lat temu mieliśmy podobną sytuację i było wiele kłopotów i szkoda, żebyśmy do tego musieli wracać. Widać, banki nie nauczyły się do końca tej sytuacji, którą miały wcześniej. Natomiast wiadomo, banki się swoimi prawami mogą rządzić i teraz nie będziemy im poświęcali chyba czasu i trosce o nich, bo banki sobie zawsze doskonale poradzą. Drugi sposób lokowania pieniędzy to też jeszcze nie jest może do końca taka inwestycja, ale to jest spekulacja, czyli to, co najczęściej ludzie robią dla flipów, czyli szybkie nabycie, remont i sprzedaż, czasami nawet bez remontu udaje się sprzedać. Tutaj jak najbardziej bym robił cały czas to, co się robiło do tej pory, czyli bym nadal nabywał i je sprzedawał. Mam świadomość, że fliperzy najczęściej nabywają nieruchomość ciutkę przynajmniej poniżej ceny rynkowej. Na tym polega też ich kunszt, żeby mieli tutaj jakiś bufor na te remonty i żeby mogli na tym zarobić, więc tutaj bym się niczego nie obawiał, bo jeśli jakieś tam będą sygnały nawet o jakichś spadkach, to można bardzo szybko z takich nieruchomości wyjść. Po drugie,
mnie się wydaje, że to tak szybko nie będzie nikogo dotyczyło i to są naprawdę krótkie te inwestycje są. W przypadku ewentualnie flipowania na rynku pierwotnym, czyli nabycia dziury w ziemi za teoretycznie najniższą cenę możliwą, gdy deweloper dopiero zaczyna sprzedaż, czekanie aż wszystkie piętra powstaną, wykańczanie tego mieszkania i wtedy sprzedawanie gotowca, to tutaj już bym się troszkę zastanawiał, bo to może rzeczywiście przy niektórych inwestycjach to być okres prawie 2 lat i przez te 2 lata to już się może dużo wydarzyć, także tutaj bym był ostrożny. Natomiast oczywiście nie musi się nic takiego złego stać, jak najbardziej nadal ten rodzaj inwestycji może być ok, ale tutaj już rzeczywiście jesteśmy na 2 lata mniej więcej zamrożeni, zależy na którym etapie będziemy nabywali te nieruchomości i przez te 2 lata akurat te nieruchomości mieszkaniowe może się okazać, że różnie z nimi będzie. Jeśli chodzi o inwestowanie takie już ekonomicznie, czyli długoterminowe, no to tutaj raczej te nieruchomości się wszystkie powinny obronić, ogólnie rzecz biorąc, natomiast nadal bym najbardziej popularyzował i namawiał do tych nieruchomości, które sam najbardziej lubię, czyli do nieruchomości gruntowych. Te nieruchomości gruntowe to są takie nieruchomości, których nie da się wybudować. O ile mieszkania, domy, lokale można wybudować, to gruntu raczej nie wybudujemy, więc on jest policzalny. I ta policzalność ma taką wartość, że tych fajnych potocznie nazywając gruntów jest dość mało. Więc one z racji stosunku podaży do popytu i może takiego nieosiągalności mogą naprawdę cały czas mogą zyskiwać, więc na pewno grunty w okolicach turystycznych, ta turystyka w Polsce naprawdę się bardzo fajnie rozwinęła, więc w tych okolicach bym chyba mocno rozważał nabycie takiego gruntu. Na pewno też bym rozważał nabycie gruntu w okolicy dużych miast, ponieważ te miasta się rozwijają. I w wielu miastach to jest jawna informacja, w którą stronę jest, jakie kierunki rozwoju są, więc można spokojnie zobaczyć, w którą stronę dane miasto próbuje przynajmniej się rozwijać. Coś, co dzisiaj jest wsią, gdzie kury jeszcze mogą biegać, naprawdę za 10 lat to już mogą być przedmieścia jakiegoś miasta i te przedmieścia mogą mieć taką modę, że to się okaże, że to będzie jakieś willowe osiedle bądź jakaś fajna tam będzie koncepcja nawet deweloperska, więc tego typu nieruchomości uważam, że w długoterminowej koniunkturze jak najbardziej będą miały się dobrze. Gdyby natomiast te grunty spadły, bo grunty też oczywiście potrafiły spadać i też się wahały ich ceny, to pamiętajcie, że jak się kupi duży grunt, jakoś tam z głową, fajnie usytuowany, z możliwością mediów podciągnięcia i być może aranżacji, czy wpływu na plan, czy różne WZ-ki, to w wyniku właśnie zmiany przeznaczenia takiego gruntu i ewentualnie podzielenia go, to nawet jeśli wartości takie rynkowe na nieruchomości trochę spadną, to tutaj wzrost wartości, to dość szybki, bo to czasami 2-3 lata trwa i mamy naprawdę fajne działki z jednej dużej, to ten wzrost wartości tak i tak najprawdopodobniej obroni te spadki. Więc to jest na pewno ta przewaga tych gruntów w stosunku do mieszkań, bo na mieszkaniach aż tak dużo nie jesteśmy w stanie remontem podnieść wartości, jak właśnie w gruntach tymi podziałami czy zmianą przeznaczenia danego gruntu, więc to bym na pewno brał mocno pod uwagę. Rozważałbym także nieruchomości inwestycyjne takie typu apart hotel, kondo hotel, tylko tutaj też uwaga, czasami jest taka sytuacja, że u kogo innego nabywamy nieruchomość, prawo do tej nieruchomości, a kto inny z automatu będzie operatorem tej nieruchomości i ten operator z chwilą, gdy rozpocznie tam swoją działalność tak zwaną hotelarską, będzie nam co jakiś czas dowoził jakąś kwotę. Więc tutaj bardzo trzeba być ostrożnym i zobaczyć dokładnie tę umowę właśnie obsługi. Bo tam potrafią być różne sytuacje. Gdy wszystko pięknie jedzie, gdy jest trend, gdy jest koniunktura, to się raczej wszystko zgadza i to trzeba naprawdę mocno sobie pomóc, żeby tam coś nie wyszło. Ale schody się zaczynają, gdy coś może tąpnąć, a zawsze może tąpnąć, szczególnie w tak niepewnym rynku, jaki mamy teraz. Więc tutaj z wielką ostrożnością przeczytajcie te umowy. Natomiast to jest jak najbardziej, uważam, ciekawe do rozwiązania takie podejście, tylko właśnie z głową. Kolejną sytuacją, do której bym chyba namówił te osoby, które chcą troszkę adrenaliny mieć, to kilka odcinków temu zrobiłem relację tutaj z podróży do Bułgarii i jak najbardziej nadal tę Bułgarię polecam. Od tego czasu, gdy byłem, patrzę, te ceny cały czas idą troszkę do góry. Natomiast tam jest sytuacja całkowicie odwrotna niż była w Polsce, ponieważ
tam ceny aktualnie tych mieszkań, tych nieruchomości są gdzieś o połowę niższe niż z chwilą, gdy je sprzedawał deweloper. No u nas jest całkowicie odwrotnie to zrobione. Tam dużo czynników miało na to wpływ, ale między innymi oczywiście koronka też na to wpłynęła. Tam bardzo dużo nieruchomości było nabywanych przez Rosjan i przez ogólnie blok wschodni. Wiadomo, te kraje nie są w Unii Europejskiej, więc różnie u nich jest z tą koronką, z podróżowaniem, z kwarantanną i tak dalej. Więc jeśli ktoś nie mógł mocno z tego korzystać i to stoi już troszkę puste, no to rzeczywiście ludzie zaczęli to hurtowo wyprzedawać, no i to obniżyło też troszkę rynek. Natomiast tam już jest tak nisko na tle Europy, że ciężko wyobrażać sobie, żeby ta cena się utrzymała, chociażby z tego powodu porównania do Europy. Myślę, że jeszcze Cypr ma podobne ceny, natomiast na Cyprze nie byłem, więc się na ten temat nie wypowiem. Myślę, że Bułgaria jak najbardziej się broni i dla kogoś, kto chciałby właśnie troszkę mieć adrenalinki w inwestowaniu zagranicznym, żeby się tutaj sprawdzić i to całkiem niską kwotą, bo to już za 200 000 złotych można coś fajnego tam spróbować i przede wszystkim samemu skorzystać, to też bym na 2022 rok namawiał, tylko tutaj powiem Wam z sympatii, najlepiej to zrobić do maja, zanim ruszą wszystkie te tanie linie lotnicze, bo wtedy jak będzie napływ, to rzeczywiście to, co teraz przez zimę tam się pojawi na rynku, zostanie raczej wyczyszczone przez turystów także z innych krajów, bo naprawdę to jest popularne w wielu krajach. Ostrożny bym był w inwestowaniu w lokale handlowe, usługowe, gastronomiczne. Na razie tam się jakoś to ma, te tarcze są i te firmy, jeśli na czas je dostały, to funkcjonują, niektóre nawet się rozwijają, jasne, ale to się może naprawdę różnie skończyć, włącznie z tym nowym ładem, który przedsiębiorcom teraz raczej nie będzie pomagał, więc może się okazać, że te firmy się nie utrzymają, a na taki lokal znaleźć najemcę jest troszkę ciężej jednak niż na mieszkanie dwupokojowe. Więc tutaj bym był ostrożnym. Jeśli chodzi o lokale, to plusem może być ewentualnie to, gdyby się okazało, że te galerie będą znowu globalnie zamykane na jakiś dłuższy okres. To rzeczywiście może się okazać, że będzie taki trend, że powoli ten handel będzie się znowu do miast, nie do centrum handlowych, tylko do centrów miast będzie się przenosił, więc tu być może byłaby jakaś okazja. Natomiast to jest troszkę chyba wyższa szkoła jazdy i o ile rynek fajnie sobie radził, to wszystko działało, bo ludzie co chwilę w Polsce chcieli biznesy otwierać, tak tutaj przy tych lokalach bym był dość ostrożny i przed tym przestrzegał. Natomiast nie znaczy to, żeby w ogóle tego tematu nie brać pod uwagę. Jak najbardziej można ten temat brać. Jeśli ktoś ma większą gotówkę i chciałby spróbować swoich sił w nieruchomościach, to na pewno warte uwagi uważam są pensjonaty i tego typu obiekty turystyczne. Niektórzy już się znudzili tym, niektórzy się zmęczyli, więc troszkę tych lokali się co jakiś czas pojawia. Myślę, że koniunktura europejska, no niestety będzie chyba taka, że jeszcze ze 3-4 lata możliwe, że będziemy się boksowali z tymi różnymi przepisami i możliwościami podróżowania, więc raczej tutaj powinna się ta gospodarka turystyczna mieć dobrze i przy takich dobrych koniunkturach można dość szybko dużą stopę zwrotu z takiej inwestycji sobie podciągnąć. Tylko tam już trzeba rzeczywiście się zająć także obsługą, zarządzaniem, więc to jest troszkę wyższa szkoła jazdy, ale jak najbardziej, jeśli ktoś ma ochotę się w jakiś pensjonacie czy coś w tego typu turystycznego pobawić, to uważam, że to jest jak najbardziej dobry moment i szczególnie zima jest dobrym momentem, czy wiosna, żeby to pooglądać, żeby coś być może nabyć, żeby już w pierwszym sezonie oczekiwać przychodów, czy dosłownie zysków, bo na tym powinniśmy się koncentrować. I teraz uwaga do wszystkich nieruchomości. Coraz bardziej jest niestety prawdopodobne, to jest bardzo przykre, ale no może się pojawić, że pod jakąś nazwą wjedzie do nas do Polski ten podatek katastralny. I jeśli coś takiego by było, no to tutaj rzeczywiście z rozwagą nabywajcie te nieruchomości. Możliwe, że jeśli ten podatek wejdzie, to będzie nie dla pierwszej nieruchomości, tylko dopiero dla drugiej. Więc tutaj warto czasami może nieruchomość jedną kupić na żonę, drugą na męża, może trzecią na dziecko, jeśli jest już taka możliwość. Być może warto założyć spółkę, mąż z żoną, żeby spółka była właścicielem nieruchomości. Natomiast to jest tylko i wyłącznie gdybanie, tylko i wyłącznie rozmyślanie. Ale gdyby się okazało, że na drugą nieruchomość wprowadzą nam podatek 2-3% rocznie od tej wartości, no to rzeczywiście to będzie naprawdę spory wydatek, bo przy takim zwykłym 2-3-pokojowym mieszkaniu w Warszawie to będzie koszt ponad 1000 zł samego podatku. Więc jeśli ktoś weźmie na kredyt swoje drugie mieszkanie i nie dość, że stopy procentowe pójdą w górę, to jeszcze dojdzie mu ten podatek, to może się okazać, że tutaj będzie problem i trzeba będzie kombinować szybko jakieś zbycie, oby było na kogo to zbyć w rodzinie czy wśród bliskich, więc warto mieć na uwadze i śledzić, czy nic się z tym podatkiem nie pojawi. Być może on się pojawi pod inną nazwą,
ale proponuję mocno obserwować ten trend, szczególnie wśród osób, które mają kilka nieruchomości, szczególnie kilka nieruchomości, myślę, mieszkalnych. Może rolnicy tu będą bardziej ulgowo potraktowani, bo rolnicy raczej zazwyczaj są troszkę bardziej ulgowo traktowani, więc przy tych mieszkalnych naprawdę warto uważać, bo na pewno tutaj narracja może być, że to są bogacze, że to są jacyś tam spadkobiercy deweloperów, więc tutaj się będzie ciężko przed takim pomysłem obronić. Natomiast później sprzedawać, płacić dodatkowe PCC to jest niepotrzebny koszt, więc miejcie to bardzo mocno na uwadze. Mimo wszystko proponuję inwestować. Jeśli ktoś całkowicie nie ma pomysłu, to niech obserwuje też, jak wygląda demografia. Możliwe, że to się tak zmieni u nas znowu demograficznie, że znowu będzie napływ po chwilowej przerwie, znowu będzie napływ ludności do tych największych 5 miast w Polsce, więc możliwe, że te miasta będą miały się najlepiej. Jak będą się miały najlepiej, także nieruchomości tam się będą miały najlepiej. I czasami te miasta, które jeszcze 10 lat temu były całkiem duże, całkiem sensowne, może się okazać, że tam już delikatny będzie trend wycofujący się i troszkę tych mieszkań kiedyś powstanie. Więc ja bym, jeśli ktoś myśli o mieszkaniówce, a nie ma pomysłu i nie chce koniecznie w swoim mieście tego nabywać, to bym rozważał raczej duże miasta bądź te najbliższe okolice tych dużych miast. Mimo wszystko pamiętajcie, na nieruchomościach nie da się stracić. Traci się ewentualnie, gdy się sprzedaje w nieodpowiednim momencie. Jeśli ktoś w nie inwestuje, to raczej nie dlatego, że musi sprzedawać, tylko że chce ulokować pieniądze na długi termin i może spokojnie wyczekać tej chwili, w której będzie dobry czas, aby z tej inwestycji po prostu wyjść. Więc jeśli inwestujecie z takim komfortem, z takim bagażem, że raczej Was sytuacja życiowa nie zmusi do nagłych sprzedaży, to się nie obawiajcie niczego, ani tych sytuacji, które są teraz, ani tych wszystkich trendów. Natomiast jeśli będziecie rzeczywiście wszystkie oszczędności wrzucicie i będziecie na fullu, to róbcie to na tyle z głową, na ile się da. Słuchajcie specjalistów i niekoniecznie w internecie, tylko i na YouTubie. I to mówię tutaj z pełną świadomością, tylko postarajcie się słuchać wtedy tych, którzy już rzeczywiście dużo pieniędzy zainwestowali. Nie ci, którzy opowiadają tylko o inwestycjach, tylko ci właśnie, którzy dużo zainwestowali. Oni zazwyczaj troszkę mniej mówią, a więcej inwestują. Życzę Wam wszystkiego dobrego w 2022 roku. Dużo zdrowia przede wszystkim w tych czasach, no i oczywiście, oby się Wasze marzenia spełniły. Dziękuję bardzo za obejrzenie tego odcinka. No i co? No i zapraszam ponownie.